Cześć, to kanał Wnętrza Zewnętrza, a ja jestem Magda i dzisiaj wspólnie spojrzymy na stare artykuły o wnętrzach. Co ludzie radzili sobie w kwestii urządzania domu 50 lat temu? Sprawdźmy. Te artykuły, które tu mam przed sobą, zbierała moja babcia i niedawno mi je przekazała. To są wycinki z różnych gazet. Wiem, że na pewno ze Zwierciadła, ale z jakich pozostałych to niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Wszystkich artykułów nie będziemy czytać, bo jest tego trochę za dużo. Więc jeżeli po filmie będziecie czuli niedosyt i będziecie chcieli więcej, to dajcie znać w komentarzach, a ja może zeskanuję albo zrobię zdjęcia tych artykułów, tak żebyście mogli jeszcze je wszystkie doczytać. Na razie jednak spójrzmy na ten artykuł, który jest dość duży. No, jak sami widzicie, zajmuje więcej niż całą jedną stronę i co ciekawe, ma kolorowe zdjęcia, co tutaj rzadko się zdarza. Autor tego artykułu, niestety są tylko inicjały, więc nie wiem, kto to jest, ale omawia historię najnowszą, czyli od II wojny światowej. I pokazuje, że na początku mieszkania czasem nawet nie miały ścian, więc no, ludzie nie przywiązywali wtedy wielkiej wagi do tego, jak są urządzone mieszkania, bo trochę uwaga jednak była skoncentrowana na czym innym, a nie na jakichś dekoracjach. Ale efekt był taki, że faktycznie to przełożyło się na to, że nawet gdy już ludzie zaczęli mieć mieszkania i się do nich wprowadzać, to królowała prostota. Meble musiały być wielofunkcyjne. Z czasem zaczęliśmy myśleć także i o tym, by urządzić mieszkanie. Był to proces długotrwały i trudny, niemniej jednak w efekcie dał całkowitą zmianę sposobu mieszkania w porównaniu z okresem przedwojennym. Zmieniło się tak wiele, że właściwie nie sposób w ogóle porównywać. Można tylko zanotować pewne charakterystyczne cechy procesu, dla uświadomienia sobie, jak bardzo wiele zmieniło się w naszym życiu. Podstawowa zmiana zaszła na płaszczyźnie socjalnej. Dziś wchodząc do mieszkania trudno jest określić, czy mieszka w nim robotnik, urzędnik czy inżynier. I wpływa na to nie tylko standaryzacja mieszkań. Przede wszystkim jest to wynik podniesienia stopy życiowej ogromnej większości społeczeństwa, upowszechnienia nawyków kulturowych, dążenia do tego, by mieszkać wygodnie i racjonalnie. Zaczęło się od zmniejszenia rozmiaru mebli, a więc niewielkie łóżka, a tapczany. Następną charakterystyczną cechą była eliminacja mebli nieużytkowych, służących wyłącznie demonstracji zamożności. Zaczęto organizować wnętrze pod kątem funkcjonalności. Składane stoły coraz częściej ustawione przy ścianie, coraz rzadziej okrągły stół w środku pokoju. Inwazja mebli prostych, nie na wysoki połysk, nawiązujących do tradycyjnych sprzętów ludowych. Także zdobnictwo mieszkań w tym czasie radykalnie się zmieniło. Wraz z prostymi meblami pojawiły się na ścianach mieszkań reprodukcje znanych obrazów. I przy tym warto się chwilę zatrzymać. Jest to bowiem przejaw czegoś więcej niż tylko chęci ozdabiania ścian czymś niedrogim. Był to przejaw autentycznego upowszechniania sztuki. Chwała za to przypada w głównej mierze organizatorom kiermaszów książkowych, na których reprodukcje owe były doskonale propagowane i sprzedawane. Wielką karierę zrobiły także regały, będąc znów dowodem niesłychanego upowszechnienia książki. Mnie w tym artykule urzekła nie tyle historia mebli, no bo tę historię jako taką wszyscy na pewno znamy, ale końcówka artykułu, która dotyczy czegoś zupełnie innego. Dziwne tylko wydaje się, że mimo bardzo wysokiej ceny, np. zasłon malowanych i stosunkowo niewysokiej ceny żyrardowskich lnów, owe pikasy wciąż jeszcze są kupowane. Jest to sprawa dość szersza. Dotyczy ona umiejętności zaaranżowania wnętrza, a raczej braku tej umiejętności. I tutaj wow, autor jest bardzo szczery, wręcz zaskakująco szczery. Ja nie jestem przyzwyczajona do takiej bezpośredniości w prasie drukowanej. To raczej dzisiaj jest już domena internetu, blogów, portali, na forach internetowych, a prasa nabrała takiego trochę dystansu. No bo kto jeszcze pisze listy do prasy? Z listów, jakie otrzymuje nasza redakcja, z ilości osób zwracających się do plastyków o pomoc w urządzaniu mieszkania, możemy stwierdzić, że dążenie do mieszkania w ładnym, funkcjonalnym wnętrzu jest powszechne. Równie jednak powszechna jest potrzeba pomocy fachowca w tej dziedzinie, potrzeba popularyzacji pewnych zasad i rozwiązań. Czy środki masowego przekazu są w stanie wiedzę taką dać? Chyba nie zupełnie. W większych sklepach meblowych pracują fachowcy udzielający porad. To jednak nie może rozwiązać sprawy.
Może przydałyby się poradnie listowne? Może powinno się pomyśleć o piśmie poświęconym urządzaniu mieszkania? To są problemy do dyskusji. Chcemy mieszkać wygodnie i ładnie. Coraz częściej znajdujemy meble odpowiadające tym wymogom. Wciąż jednak zbyt mało znajdujemy pomocy w aranżacji wnętrza. Ale żyjemy w fajnych czasach, co? Mamy ileś różnych tytułów gazet wnętrzarskich, do tego portale internetowe, blogi, programy telewizyjne, programy internetowe jak ten. No wow. Trochę się zmienił świat. A jednocześnie, zaraz zobaczycie, meble i zasady wnętrzarskie pozostały prawie identyczne. Tę dużą gazetę już odkładamy na bok, ale spójrzcie jeszcze na to zdjęcie z września 1945. To Warszawa, rok po powstaniu warszawskim i rodzina siedzi przy stole, nie ma ściany, tu jakiś drut, widać ulicę. No trochę jak współczesne okna panoramiczne, ale jednak nie ma szyby i widać, że to jest ruina. Bardzo niezwykły obraz, taka normalność w nienormalności. Tutaj mamy taki artykuł o lustrach we wnętrzu i taki fragment. Rzecz jasna, wielkie lustra wyglądają znacznie atrakcyjniej, dają oddech, pogłębiają wnętrze i jeśli tylko przedpokój czy hol stwarza odpowiednie warunki, warto je instalować. To jest dokładnie to, co Wam mówię w bardzo wielu home tourach. Pogłębiają wnętrze, to po prostu optycznie je powiększają. Takie zasady we wnętrzach są ponadczasowe. Bardzo fajne są też te rysunki dołączane do artykułów. Zdjęcia wtedy były trochę innej jakości niż teraz. I na tych rysunkach często widać o wiele więcej, wbrew pozorom, bo są bardziej schematyczne i wiadomo, na czym się skoncentrować. Dzisiaj rzadko się już robi rysunki do wnętrz. Niektórzy projektanci jeszcze z tego korzystają i to jest mega fajna umiejętność. Ja bardzo lubię rysunki projektów Magdaleny Sobuli. Podlinkuję Wam pod filmem, bo są naprawdę imponujące. Wizualizacje często są bardzo dokładne, precyzyjne, wyglądają prawie jak prawdziwe wnętrze, ale jednak dobry, schematyczny rysunek, albo nawet nie schematyczny, tylko taki bardziej precyzyjny, jest w stanie może nawet dokładniej oddać nam charakter wnętrza. To artykuł o organizowaniu przestrzeni w kuchni, wydzieleniu strefy do gotowania i strefy jadalnianej. Ta powinna być bardziej biała i minimalistyczna, a ta raczej kolorowa i pokazująca, że to jest taka przestrzeń mieszkalna, a nie robocza. Co ciekawe, jeszcze to nie jest tutaj nazwane trójkątem roboczym, ale jest pokazany właśnie ten ruch jedzenia i przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami wyposażenia kuchni. Bardzo fajne i jak widzicie, tutaj znowu niewiele się zmieniło. Głównie chyba to, że nie przyklejamy już mat do ścian, a przynajmniej rzadko się to zdarza, a wtedy to było bardzo popularne. Obudowa ta ukrywa ponadto grzejnik, który jest wątpliwą dekoracją nawet w wypadku wnętrza kuchennego. I tu znowu, lata mijają, a my wciąż kombinujemy, jak poukrywać kaloryfery w domu. Oczywiście mamy już o niebo większe możliwości, bo po pierwsze są już bardzo fajne modele grzejników, które nie są nieatrakcyjne, tylko wręcz przeciwnie, mogą być pewną dekoracją wnętrza. Po drugie, nie zawsze w ogóle trzeba instalować jakieś kaloryfery, bo możemy mieć ogrzewanie podłogowe na przykład. To krótki artykuł o tym, jak zrobić taki obrus. Projekt Do It Yourself z bardzo uproszczoną instrukcją, zdecydowanie dla bardzo zaawansowanych, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy tak to postrzegam. A to jest artykuł o regałach. I tutaj mamy 3, a właściwie 4 możliwości. Regał wypełniony książkami, właściwie taka ściana biblioteczna. To regał poprzeplatany różnymi dekoracjami, czyli bardziej zbliżony do tego, co obecnie jest najbardziej w trendach. Tu książki nad meblami, w miejscu, gdzie po prostu jest na nie przestrzeń.
I to jest znowu rozwiązanie, o którym często się mówi w kontekście małych wnętrz. Wykorzystywać przestrzeń pionowo, wysoko. Jeżeli potrzebujemy miejsca do przechowywania, powieśmy szafki. Mogą być nawet pod sufitem, na rzeczy, których rzadziej używamy. No i jak widzicie, znowu zagospodarowanie przestrzeni mamy dzisiaj dokładnie takie samo jak kiedyś. Fajny jest opis do tego zdjęcia. Książki nie stanowią tu zwartego bloku. Niektóre półki zostały, jak widać, zajęte na obsługę rekreacji. Znajduje się tam podręczny barek, kąt grający, wyżej nawet jakieś drobiazgi dekoracyjne. Dawniej książki traktowane były bardziej odświętnie. Dziś są naszymi bliskimi przyjaciółmi i nie obrażają się, jeśli w małych wnętrzach przyjdzie im na regale sąsiadować blisko z jakimś ładnym drobiazgiem, zegarem, lampą czy butelką szlachetnego trunku. A tu kolejny artykuł, w którym mówią o umiejętnościach swoich czytelników. Nawiasem mówiąc, z tym gustem jest coraz lepiej, podobnie jak z umiejętnością urządzania wnętrz. Coraz częściej spotykam urządzania pokojów niemal bez zarzutu. Coraz rzadziej widuje się tradycyjny, a niewygodny i nieładny schemat rozwiązania pokoju z okrągłym stołem pośrodku. Coraz sprawniej za to użytkownicy mieszkań organizują kąciki o różnych przeznaczeniach. Jeszcze niedawno otrzymywałem rozpaczliwe listy czytelników, że już mi się wszystko pokręciło w głowie. Już nie wiem, jakie urządzenia dobre, a jakie złe. Dziś już takich listów jest niewiele. Wniosek z tego, że trzeba będzie przejść na poradnictwo na wyższym poziomie albo podzielić rady na takie dla zaawansowanych i dla początkujących. Coś w tym faktycznie jest, bo dzisiaj w gazetach wnętrzarskich trochę jednak inaczej wygląda schemat artykułów niż w tych starych. Mało jest takich konkretnych pomysłów na rozwiązanie danego pokoju, takich z projektem, jak na przykład ten artykuł, a więcej jest po prostu pokazywania fajnych pomieszczeń, fajnych wnętrz, fajnych mieszkań czy domów, którymi możemy się zainspirować i po prostu podpatrzeć jakieś rozwiązania sami, a nie tak, że ktoś nam wykłada, jak ustawić meble w danym pokoju. Ale jak już mamy ten artykuł z fajnie rozrysowanym planem pokoju, to przyjrzyjmy mu się uważniej. Tutaj autor Olgierd Szlekys zamieścił w artykule również plan pokoju przykładowego, chociaż podejrzewam, że wtedy te przykładowe pokoje to mogły być bardzo powszechne w tym budownictwie blokowym. No ale tak, tu mamy tapczan oddzielony od wejścia regałem, że na przykład jak ktoś chce dłużej pospać, czy jest chory, jak tu autor wymienił, no to żeby nie było tak, że od wejścia od razu leży i może się czuć skrępowany. Stół rozkładany. Bardzo fajną radą jest zamienienie 2 krzeseł na skrzynię i to jest opisane tutaj. Zamiast 2 krzeseł postawić można skrzynię-ławę, w której przechowujemy na przykład odzież nienoszoną w danym sezonie. To jest właściwie dokładnie to samo, co mówiłam Wam w filmie z mieszkania Alicji pod tytułem Bajeczne mieszkanie w kamienicy. Tam w salonie stały 2 wielkie skrzynie i pokazywałam, że z jednej strony mogą pełnić funkcję praktyczną do siedzenia czy jako ława, a w środku możemy przechowywać bardzo dużo rzeczy. I właśnie takim przykładem są te ubrania, których w danym sezonie akurat nie nosimy. Ktoś w komentarzu zarzucił, że to niepraktyczne, bo jeżeli skrzynia pełni rolę stolika i coś na niej leży, to trzeba zdjąć te rzeczy, żeby dostać się do środka. No i tak, trzeba je zdjąć, ale to nie jest skrzynia na zasadzie szufladki z najbardziej podręcznymi rzeczami, z których korzystamy na bieżąco, tylko właśnie jako taki schowek na rzeczy, z których korzystamy rzadziej. Na przykład namiot, śpiwór. Gdzie trzymać te rzeczy? Można w piwnicy, można w jakiejś szafie, ale czemu nie wykorzystać takiej przestrzeni? Można? Można. Zapasowe obrusy, zapasowa kołdra dla gości. Przecież nie wyciągamy tego na co dzień. Spokojnie możemy wtedy zdjąć tę tacę czy świecznik ze stolika i raczej nie będzie to zbyt kłopotliwe. To, co mnie urzekło jeszcze w tym artykule, to jest ten akapit, w którym jest mowa o komodzie. Tak, to nie pomyłka, a naprawdę komódka, wygodna z szufladami jak u babci. Komódka to mebel ładny i pożyteczny, tyle że niełatwy do nabycia. Nasi producenci w ogóle unikają mebli z dużą ilością szuflad, bo szuflady są pracochłonne. A dzisiaj nie ma już problemu z dostępem do szuflad, dlatego warto z tego korzystać, bo sami widzicie, szuflady są wygodne. Zastanawiałam się jeszcze, jakie różnice
są pomiędzy tymi starymi wnętrzami a współczesnymi. No i wiadomo, że w wyglądzie się dużo zmienia, no ale to zawsze. Ale mam też poczucie, że dzisiaj już nie wydziela się takimi dużymi meblami przestrzeni, że może łatwiej wydzielić pokój mniejszy w ramach dużego, po prostu ścianami działowymi, zrobić taki niewielki remont i wtedy to może było mniej dostępne niż dzisiaj. A teraz nawet jak wydzielamy jakieś strefy, to mam poczucie, że subtelniej i mimo, że wciąż nie wiem, czy nawet nie większość, ale nie znam statystyk. Natomiast wciąż bardzo dużo osób przecież śpi w salonie, nie ma osobnej sypialni do spania, ale mimo to nie spotyka się aż tak często wydzielonej tej przestrzeni sypialnej w mieszkaniach. Dawniej to było popularniejsze. Tak mi się wydaje, ale tak jak mówię, podkreślam, to są moje odczucia i obserwacje, a nie wynik jakichś badań. Zastanawiam się, z czego może wynikać ta zmiana i mam taką koncepcję, że po pierwsze trochę mogła się zmienić obyczajowość, że jednak dzisiaj, gdy jesteśmy w samej piżamie, możemy mieć poczucie, że jesteśmy bardziej ubrani niż to poczucie mieli ludzie 50 lat temu. A druga kwestia jest taka, że nie mieszkamy już aż tak wielopokoleniowo jak kiedyś, że jednak jeżeli było ryzyko, że nagle teściowa wejdzie do pokoju, no to można było chcieć oddzielić łóżko od drzwi regałem. A gdy w mieszkaniu jesteśmy sami, no to przed kim mamy się krępować? Więc tu dwa takie aspekty, które mogły wpłynąć właśnie na tę zmianę w urządzaniu wnętrz, widzę. I na tym może na razie poprzestańmy. Mam poczucie, że przez te kilkadziesiąt lat z jednej strony zmieniło się bardzo dużo, a z drugiej bardzo niewiele. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy to widzicie. A jeśli Wam się podobało, zostawcie też łapkę w górę i pamiętajcie o obejrzeniu innych filmów, które są na moim kanale, bo uzbierało się ich już całkiem sporo. A jeśli widzieliście już wszystko i nadal macie niedosyt, zapraszam na mój Instagram. Link zostawię Wam w opisie filmu. Do zobaczenia. Cześć!